Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Dziś przeniesiemy się w mroźne okowy północnych Mazur, gdzie w roku 1520 powiewał biały sztandar z czarnym krzyżem, a śnieg zabarwił się czerwienią krwi poległych. Wśród lasów i zamarzniętych jezior rozbrzmiewał tentent końskich kopyt i stukot zbroi, bo ziemie te raz jeszcze stały się teatrem wojny. Krzyżacy, choć dzień dawnej potęgi, wciąż ściskali w rękach broń, a Albrecht Hohenzollern, ostatni wielki mistrz, gotów był bronić każdego zamku i każdej pięci pruskiej ziemi. Zakon, który niegdyś prosił o wsparcie, teraz w pysze podnosi rękę na króla. Czy Prusy będą nadal ich własnością, czy staną się wreszcie częścią korony? Pytano w Krakowie zimą 1519 roku. Krzyżacy od dawna byli ciernią w boku korony. Ich potęga stopniowo słabła od czasu klęski pod Grunwaldem, ale wciąż potrafili wykorzystać politykę i kontakty z dworem cesarskim, by odsunąć ostateczną konfrontację. Prusy trwały rozdarte między lojalnością wobec zakonu, a pragmatycznym zbliżeniem się do Polski, która była ich naturalnym zapleczem gospodarczym. W 1466 roku drugi pokój toruński zakończył 13-letnią wojnę i uczynił wielkiego mistrza zakonu lennikiem króla polskiego. Zakon zobowiązał się do składania hołdu i wierności, ale kolejne dekady pokazały, że było to tylko pozorne posłuszeństwo. Kiedy władzę objął Albrecht Hohenzollern, młody i ambitny, zaczął szukać sposobu uniezależnienia zakonu od polskiej korony. Zawarł sojusz z Moskwą i wysłał poselstwo do cesarza Maksymiliana I, licząc na poparcie Rzeszy i papiestwa. W 1514 roku Moskwa zawarła sojusz z Niemcami wymierzony w Królestwo Polskie, grożąc uderzeniem z dwóch stron. Dzięki skutecznej dyplomacji Zygmunta Starego na zjeździe wiedeńskim w 1515 roku cesarz Maksymilian I zerwał jednak sojusz z Moskwą i uznał stan prawny Prus, odkładając sprawę hołdu Albrechta na 5 lat. Porzuceni przez cesarza krzyżacy ponownie sprzymierzyli się z Wasylem III w 1517 roku, zobowiązując się do wspólnego ataku na Polskę. Moskwa miała dostarczyć Albrechtowi środki na zwerbowanie wojsk. Wszystko to były przygotowania do wielkiej próby sił, która miała wkrótce nastąpić. Próbą, którą rozstrzygnęły armaty pod Pasłękiem. W 1519 roku Albrecht odmówił złożenia hołdu Zygmuntowi Staremu, naruszając warunki pokoju toruńskiego. Prusy nie były monolitem. Miasta, kupcy i szlachta coraz bardziej mieli dość krzyżackiego fiskalizmu, przymusowych dostaw żywności i ciągłych konfliktów. Sytuacja ekonomiczna była trudna. Zakon, nie mając środków na utrzymanie wojska i administracji, nakładał coraz wyższe podatki, ściągając je siłą. W listopadzie 1519 roku stan Prus Królewskich i część miast zakonnych zwróciły się do króla Zygmunta Starego z prośbą o interwencję, prosząc o ochronę przed samowolą zakonu. Był to moment przełomowy. Polska, do tej pory powściągliwa, zdecydowała się sięgnąć po miecz. Król Zygmunt Stary wydał 26 grudnia 1519 roku uniwersał mobilizacyjny i rozpoczął przygotowania do wojny. Hetmani królewscy, w tym Mikołaj Firlej, rozpoczęli koncentrację wojsk wzdłuż granicy pruskiej. Cele wojenne były jasne: zmuszenie Albrechta Hohenzollerna do złożenia hołdu, ustanowienie polskiego zwierzchnictwa nad Prusami, ograniczenie potęgi zakonu w regionie. Ale wojna miała także wymiar gospodarczy. Opanowanie Prus pozwalało Polsce kontrolować szlaki handlowe, dostęp do portów i czerpanie korzyści z dochodowych podatków morskich. Wojska polskie były zróżnicowane. Składały się z jazdy ciężkiej i pospolitego ruszenia, piechoty zaciężnej, artylerii królewskiej, kontyngentów dostarczonych przez miasta Prus Królewskich, w tym Gdańsk, Toruń i Elbląg. Zakon z kolei liczył na pomoc ze strony cesarza i państw niemieckich.
Jednak zanim nadeszła jakakolwiek pomoc, Zygmunt Stary postanowił działać szybko, uderzając w strategiczne punkty zakonu, by złamać jego opór. Miasta takie jak Malbork i Elbląg, należące do Prus Królewskich pod jurysdykcją Królestwa Polskiego, stanęły w obliczu zagrożenia. W styczniu 1520 roku wojska polskie przekroczyły granicę pruską, zdobywając kolejne zamki i miasta. Ich celem stał się Passweng, ważny punkt obrony Krzyżaków, położony na szlaku do Elbląga. Nie była to jeszcze wielka bitwa, ale nikt nie wiedział, że starcie pod Passwengiem stanie się jednym z kluczowych momentów tej kampanii, pokazując słabość Krzyżaków i determinację polskich dowódców gotowych rozbić zakonnych rycerzy w otwartym polu. Niech dym nad Passwengiem przypomina im, że korona nie zapomina urągania. Miał powiedzieć jeden z rotmistrzów królewskich, patrząc na miasto otoczone przez polskie oddziały zimą 1520 roku. Miasta Prus Królewskich wspierały działania króla dostawami żywności, zboża i pieniędzy na zaciężnych, licząc na ustabilizowanie regionu i ochronę szlaków handlowych. Polska armia wchodziła głębiej w ziemie zakonne, zmierzając w kierunku Passwenga. Albrecht Hohenzollern zdawał sobie sprawę, że musi powstrzymać ofensywę, zanim dotrze ona pod mury głównych twierdz zakonu. Nie mogąc liczyć jeszcze na pomoc cesarza, próbował zmobilizować wszystkie dostępne siły i wzywał komturów z Prus do obrony strategicznych punktów. Passweng był jednym z nich. Miasto leżało przy szlaku prowadzącym do Elbląga, stanowiąc ważny punkt wypadowy i zaopatrzeniowy dla wojsk krzyżackich. Strata Passwenga oznaczałaby dla zakonu kolejne ograniczenia operacyjne i stratę kontroli nad północno-zachodnimi Prusami. Na początku stycznia Passweng przygotowywał się do obrony. Zakonni rycerze kontrolowali mury miejskie i bramy. Mieszczanie gromadzili zapasy, obawiając się oblężenia. W kościołach odprawiano modły o zwycięstwo i ocalenie miasta. Ludność Passwenga była rozdarta, część mieszczan pragnęła kapitulacji i przejścia pod polską ochronę, aby uniknąć strat i głodu. Inni chcieli oporu, licząc na wsparcie zakonu i pomoc. Polacy wiedzieli, że szturm na Passweng może być kosztowny i długi. Dlatego dowódcy zdecydowali się na oblężenie i odcięcie miasta od zaopatrzenia, licząc na wymuszenie kapitulacji lub sprowokowanie Krzyżaków do wyjścia zza murów i podjęcia bitwy w otwartym polu. Wojska polskie rozlokowały się wokół miasta, zajmując drogi i drobne folwarki w okolicy. Patrole jazdy zaciężnej kontrolowały teren, a artyleria królewska rozpoczęła przygotowania do ewentualnego ostrzału murów. Zima 1520 roku była mroźna, ale wokół Passwenga unosił się gorący zapach nadchodzącej bitwy. Żołnierze opowiadali sobie przy ogniskach historie o wcześniejszych walkach z Krzyżakami, a młodsi marzyli o zdobyciu rycerskiej sławy. Hetmani wysyłali listy do Krakowa, raportując królowi o postępach działań i gotowości wojsk do dalszego marszu na Elbląg. Zygmunt Stary w odpowiedzi polecał ostrożność, ale i zdecydowanie, widząc, że sukces pod Passwengiem może przechylić szalę wojny. Nie było już odwrotu. Bitwa pod Passwengiem była nieunikniona, a Passweng miał stać się miejscem, gdzie Krzyżacy poczują ciężar polskiego miecza, a królewskie chorągwie wzniosą się nad zasypanymi śniegiem polami Prus. Gdy słyszysz bębny, Passweng jeszcze śpi, ale gdy hukną armaty, sen miasta zmieni się w koszmar. Szeptali polscy piechurzy, rozpalając ogniska w zimnym wietrze pod murami. Passweng nie był przypadkowym celem. To miasto leżące na wzgórzu z potężnymi murami i bramami kontrolowało drogę z Warmii do Elbląga i dalej do Malborka. Jego zdobycie otwierało Polakom szlak na północ, pozwalało zagrodzić kolejnym twierdzom zakonu. Strata Passwenga była dla Krzyżaków równoznaczna z utratą kontroli nad regionem. Hetman Mikołaj Firlej, doświadczony dowódca wojsk koronnych, wiedział, że bez rozbicia obrońców Passwenga marsz na Elbląg nie będzie możliwy.
Wojska polskie rozlokowano wokół miasta, piechota zajęła wzgórza i drogi dojazdowe. Jazda patrolowała trakty i okoliczne folwarki. Artyleria przygotowała stanowiska w zasięgu murów. Obozowiska pełne były gwaru, końskiego parskania, szczęku zbroi i modlitw rycerzy, którzy prosili o zwycięstwo i łaskę w boju. Zima była sroga, ale morale wojsk pozostawało wysokie. Wewnątrz murów Pasłęka panowało napięcie. Krzyżacy zdawali sobie sprawę, że polskie wojska są zdeterminowane, a oblężenie nie zakończy się rozejmem. Wielki mistrz Albrecht Hohenzollern wysłał listy z prośbą o wsparcie, ale wiedział, że nikt nie zdąży przyjść na czas. Zwołano pospolite ruszenie mieszczan, zorganizowano warty na murach i wieżach. Gromadzono zapasy wody i żywności w razie długiego oblężenia. Kilka dni przed bitwą dochodziło do drobnych potyczek. Polska jazda przechwytywała patrole krzyżackie, piechota próbowała zajmować kolejne przyczółki. Krzyżacy wykonywali wypady, paląc chaty w okolicznych wsiach, aby nie pozostawić zaopatrzenia polskim wojskom. Napięcie rosło, a każdy dzień mógł być dniem decydującego starcia. W namiocie dowodzenia rozstawionym na wzniesieniu z widokiem na mury Pasłęka hetmani pochylali się nad mapami. Świece migotały, a zimny wiatr poruszał płótnem namiotu. Dyskutowano o możliwości wywołania bitwy w polu, zmuszenia krzyżaków do walki poza murami i przygotowania artylerii. Jeśli wyjdą, rozbijemy ich i wejdziemy do miasta. Jeśli nie, weźmiemy ich głodem. Wieczorem przed bitwą polskie ogniska płonęły wokół Pasłęka, a echo psalmów i modlitw roznosiło się po śniegu i ciemnościach nocy. Żołnierze sprawdzali uzbrojenie, konie były osiodłane, a dowódcy wydawali ostatnie rozkazy. W mieście dzwony biły na modlitwy, a mieszkańcy szeptali o nadchodzącej burzy. Krzyżacy nie mieli wyboru. Wiedzieli, że aby uratować Pasłęk, będą musieli wyjść i walczyć. Nadchodził poranek, w którym los miasta miał się rozstrzygnąć, a wraz z nim rozpocząć miała się bitwa, która miała stać się jednym z zapomnianych, ale jednak istotnych epizodów polsko-krzyżackiej wojny. Dym, ogień i wrzask koni i ludzi, a w tym wszystkim błysk orła białego na chorągwi, gdy polska jazda ruszyła do szarży. Tak napisał anonimowy żołnierz zaciężny pod Pasłękiem. Poranek 27 stycznia 1520 roku. Na niebie snuły się smugi dymu z polskich ognisk, a świt powoli rozświetlał zamarznięte pola. Krzyżacy zdecydowali się na wypad z miasta, licząc na zaskoczenie oblegających. Była to próba przerwania oblężenia, rozbicia części sił polskich i umożliwienie dostaw do miasta. Oddziały zakonne i mieszczanie ruszyli w stronę polskiej pozycji. Ich kolumny wychodziły przez bramę młyńską i bramę elbląską, niosąc sztandary z czarnym krzyżem na białym tle. Polskie czaty szybko dostrzegły ruchy krzyżaków. Do obozu dotarli konni zwiadowcy. Piechota miała ustawić się w linii obronnej. Jazda została podzielona na dwie roty gotowe do skrzydlenia. Krzyżacy uderzyli na polskie linie, licząc na rozbicie piechoty i przepchnięcie drogi do miasta. Walka rozpoczęła się od wymiany ognia z różnic i hakownic, a śnieg wokół czerwienił się od dymu prochowego. W kluczowym momencie Mikołaj Firlej dał znak do szarży. Polska jazda ruszyła z dwóch stron. Z lewej uderzyły chorągwie zaciężne kopijników. Z prawej lekka jazda ruszyła w pościg za rozproszonymi oddziałami krzyżackimi. Krzyżacy zaskoczeni manewrem zaczęli się cofać, tracąc szyk. W błocie i śniegu padały kolejne chorągwie zakonne, a mieszczanie porzucili broń, uciekając w stronę murów Pasłęka. Gdy linia obrony krzyżaków została przerwana, polska piechota ruszyła naprzód, przejmując porzucone wozy z zaopatrzeniem i jeńców. Artyleria królewska ustawiona wcześniej na wzgórzu rozpoczęła ostrzał murów, aby uniemożliwić krzyżakom zamknięcie bram i wsparcie obrońców na polu bitwy. Resztki wojsk zakonu wycofały się w panice do miasta, pozostawiając rannych i sprzęt na polu walki.
Po kilku godzinach pole wokół Pasłęka było usłane ciałami poległych, porzuconymi tarczami i strzaskanymi kopiami. Polska jazda zatrzymała się pod murami, nie ryzykując szturmu bez przygotowania, ale widząc, że miasto już jest teraz osłabione i odcięte. Chociaż bitwa nie była wielką bitwą w rozumieniu Grunwaldu, ale jej znaczenie było strategiczne. Utrwaliła przewagę wojsk polskich w tej fazie wojny. Pokazała słabość zakonu, który nie potrafił skutecznie przeprowadzić akcji odwetowej. Otworzyła drogę do dalszych działań w kierunku Elbląga i Malborka. Na polu bitwy powiewały polskie chorągwie, a zimny wiatr roznosił echa polskich fanfar zwycięstwa. Dla rycerzy było to kolejna karta w księdze chwały korony, a dla miasta Pasłęk początek końca oporu przeciw wojskom Zygmunta Starego. Nie każda bitwa zmienia świat, ale każda bitwa uczy, komu należy się ziemia. Zapisek z kroniki pruskiej po bitwie pod Pasłękiem. Zwycięstwo pod Pasłękiem pozwoliło wojskom polskim utrzymać oblężenie miasta, odciąć krzyżaków od wsparcia i żywności, rozbić aktywne siły obronne zakonu w regionie, przejąć wozy z zaopatrzeniem i uzbrojeniem, wzmacniając polskie oddziały. Po bitwie część mieszczan Pasłęka rozpoczęło potajemnie prowadzić rozmowy z polskimi dowódcami, licząc na zachowanie majątków w zamian za kapitulację. Krzyżacy dotknięci stratami musieli ograniczyć działania zaczepne, skupiając się na obronie głównych twierdz. Pasłęk skapitulował 29 kwietnia 1520 roku. Dla króla Zygmunta Starego bitwa pod Pasłękiem była dowodem, że wojna pruska może być wygrana systematycznym działaniem i wyniszczeniem przeciwnika, a nie tylko jedną wielką bitwą. Wzmocniła morale wojska i szlachty, pokazując sens mobilizacji. Potwierdziła wierność Prus królewskich, które wspierały oblężenia zaopatrzeniem. Osłabiła legendę niepokonanego rycerstwa zakonnego. Dla zakonu krzyżackiego była to kolejna rysa na wizerunku, który od lat próbował odbudować po Grunwaldzie i wojnach 13-letnich. Brak sukcesów, ciągłe prośby o wsparcie finansowe i wojskowe z Niemiec oraz wewnętrzne problemy w Prusach pogłębiły kryzys zakonu. Po Pasłęku zakon musiał bronić się w trybie oblężniczym, ograniczając działania zaczepne i czekając na pomoc cesarską, która nie nadchodziła. Po bitwie pod Pasłękiem wojska polskie kontynuowały działania oblężnicze, m.in. pod Elblągiem. Wojna przerodziła się w konflikt wyniszczający, obciążający finansowo obie strony. Zima i brak środków zaczęły osłabiać także stronę polską. W kwietniu 1521 roku zawarto rozejm toruński, kończący wojnę bez ostatecznego rozstrzygnięcia. Jednak wojna pruska, której część była bitwa pod Pasłękiem, przygotowała grunt pod najważniejsze wydarzenie – hołd pruski w 1525 roku. Albrecht Hohenzollern, świadomy słabości zakonu i braku perspektyw na wsparcie, zdecydował się na sekularyzację zakonu w Prusach i złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu, przechodząc na luteranizm i stając się świeckim księciem Prus. Bitwa pod Pasłękiem pozostaje zapomnianym epizodem, ale miała realne znaczenie. Była dowodem sprawności polskich dowódców i sił wojsk królewskich. Osłabiła zakon w regionie, przygotowując kapitulację Pasłęka. Pokazała, że Polska potrafi prowadzić działania oblężnicze i polowe w zimowych warunkach. Była jednym z kamieni milowych prowadzących do hołdu pruskiego, który na ponad 100 lat zabezpieczył północne granice korony. Na polach pod Pasłękiem milkł krzyk bitewny, a nad białym śniegiem unosiły się chorągwie z orłem białym. Miasto stało u progu kapitulacji, a Polska udowodniła, że potrafi bronić swoich interesów na północy nie tylko dyplomacją, ale i siłą miecza. Bitwy mają to do siebie, że jeśli nie stały się legendą, to giną w pamięci. Z notatnika historyka warmińskiego. Dlaczego bitwa pod Pasłękiem znikła z kart historii? Bitwa pod Pasłękiem była jednym z wielu starć wojny pruskiej 1519-1521. Nie była tak spektakularna jak Grunwald, ani tak symboliczna jak hołd pruski w 1525 roku.
nie pozostawiła po sobie legendy, którą śpiewaliby wędrowni pieśniarze, ani bohatera, którego imię przetrwałoby w pieśniach rycerskich. Zapomniano o niej, bo była częścią wojny oblężniczej i lokalnych starć. Polska nie traktowała jej jako moment triumfu, ale element większej kampanii. Zakon krzyżacki nie miał interesu, by wspominać porażkę. Później wojny z Moskwą i wewnętrzne spory w koronie odwróciły uwagę od wydarzeń pruskich. Dziś Pasłęk to spokojne warmińsko-mazurskie miasteczko, którego ulice nie pamiętają już huku armat ani szczęku mieczy. W cieniu murów i bram kryją się ślady dawnych czasów, a ziemia pod murami wciąż może kryć fragmenty grotów strzał i kawałki zerwanych chorągwi. Na wzgórzach, gdzie rozkładały się obozowiska polskich wojsk, stoją domy i pola uprawne, a nieliczni pasjonaci historii wiedzą, że w styczniu 1520 roku toczyły się tu walki, które były częścią wielkiej opowieści o walce korony o Prusy. Bitwa pod Pasłękiem to dowód, że historia to nie tylko wielkie zwycięstwa, ale także ciąg drobnych kroków, które kształtują przyszłość państwa. Gdyby nie upór polskich dowódców, zimowa kampania, determinacja wojsk i wsparcie Prus Królewskich, droga do hołdu pruskiego mogłaby być dłuższa i trudniejsza. Dziś, gdy przechodzimy obok murów Pasłęka, rzadko myślimy o tamtych wydarzeniach. A przecież właśnie one krok po kroku kształtowały granice polityki i tożsamości Polski. Dziękuję, że odkryliście dziś historię razem ze mną. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o zapomnianych bitwach polskiego średniowiecza, wojnach z zakonem krzyżackim i realnych kulisach dawnych konfliktów, dołączcie do mnie, do mojego kanału i obserwujcie kolejne opowieści. Do zobaczenia na szlaku historii.